Siedzę w Auschwitz 2 lata i 7 miesięcy. Prowadziłem tu robotę. Ostatnio nie dostawałem dalszych dyspozycji. Obecnie wywieźli Niemcy najlepszy materiał, z którym pracowałem. Trzeba by było zaczynać od początku. Uważam, że dalsze siedzenie moje tutaj nie ma sensu. I dlatego wychodzę. Kapitan spojrzał zdziwiony na Pileckiego i odpowiedział: no tak, rozumiem pana, lecz czyż można, kiedy się chce przyjeżdżać i kiedy chce wyjeżdżać ze Święcimia? Można, odpowiedział Pilecki. Jak wyglądały kulisy pobytu rotmistrza w Auschwitz i co możemy odnaleźć w sporządzonym przez niego raporcie? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Borkiewicz. Postaci Witolda Pileckiego nie trzeba specjalnie przedstawiać. Ten urodzony 13 maja 1901 roku uczestnik wojny obronnej, a następnie żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, dokonał w życiu rzeczy wielkich. Jedną z nich było zgłoszenie się na ochotnika do Auschwitz, celem opisania warunków panujących w obozie i sformowania na miejscu konspiracyjnej organizacji. Efektem pobytu w obozie było zorganizowanie specjalnej siatki pod nazwą Związek Organizacji Wojskowej, przygotowanie meldunków dla Komendy Głównej, jak i również sporządzenie raportu, którego pisanie rotmistrz Witold Pilecki ukończył w 1945 roku. To niezwykłe świadectwo pozwala nam poznać nie tylko historię Auschwitz i losów osadzonych w nim więźniów, ale również prześledzić rozbudowę całej machiny zagłady stworzonej przez Niemców. Motywy oddelegowania Pileckiego do tak niebezpiecznego zadania wciąż pozostają dyskusyjne. Niektórzy uważają, że zgłoszenie się wynikało tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy rotmistrza Pileckiego. Inni jednak uważają, że sam Pilecki padł ofiarą pewnych rozgrywek, które miały miejsce w łonie warszawskiej konspiracji, a która to chciała wykluczyć, pozbyć się często niepokornego członka, jakim był Pilecki. Niezależnie od powyższych dywagacji, ostateczna zgoda należała do Pileckiego i to on podjął decyzję o uczestnictwie w tej niebezpiecznej akcji, do której należało się stosownie przygotować, i to nie tylko mentalnie. Pilecki nie mógł znaleźć się w obozie pod własnym nazwiskiem. Błyskawicznie połączono by je przecież z jego karierą wojskową, co samo w sobie zakończyłoby bardzo szybko jego misję. Aby uchronić się przed takim losem, Pilecki przybrał nową tożsamość na nazwisko Tomasza Serafińskiego. Zadanie to umożliwiła znajoma lekarka, u której w 1939 roku pozostawiono legitymację na wspomniane nazwisko. Uznawszy, że jej właściciel zginął, postanowiono wykorzystać personalia w nowej konspiracyjnej kękarcie Witolda Pileckiego. Wyposażony w nowe dokumenty rotmistrz poszukiwał okazji, aby dostać się do obozu. Zdecydował, że najlepszym sposobem będzie łapanka, w ramach której Niemcy wywozili Polaków na roboty do Rzeszy lub obozów koncentracyjnych. Dogodny moment na to, aby oddać się w ręce Niemców, nastąpił 19 września 1940 roku. Wtedy to, między godziną 5 a 7 rano, Niemcy przeprowadzili olbrzymią obławę na terenie Warszawy. W jej trakcie Pilecki znajdował się w mieszkaniu swojej kuzynki Eleonory Ostrowskiej przy Alei Wojska Polskiego 40, co upamiętnia dzisiaj stosowna tablica. Przeczuwając, że oto nastąpił dogodny moment do realizacji planu, opuścił lokal Ostrowskiej i wyszedł na ulicę, gdzie został zatrzymany i wylegitymowany przez Niemców na rogu ulic Felińskiego i Alei Wojska Polskiego. Schwytanych Polaków Niemcy podzielili piątkami i poprowadzili na plac Wilsona, skąd przetransportowano ich do Koszar-Szwoleżerów, gdzie ci przeczekali do 20 września. Łącznie w wyniku łapanki Niemcy schwytali około 1800 osób. 21 września przewieziono Polaków na dworzec zachodni i sformowano transport. W nocy na 22 września dotarł on do miejsca przeznaczenia, czyli mówiącego jeszcze niewiele miasteczka o nazwie Oświęcim, na terenie którego Polaków przywitała fala przemocy. Oślepiły nas reflektory skierowane we wnętrze, zapamiętał Pilecki. Heraus, raus, raus! Padały wrzaski i kolby SS-manów na ramiona, plecy, głowy kolegów. Należało szybko znaleźć się na zewnątrz. Pchani, bici, kopani, szczuci psami. Raptownie znaleźliśmy się w warunkach, w jakich wątpię, by ktoś z nas był kiedykolwiek. Istotnie obóz Auschwitz, i w tych słowach oczywiście nie będzie nic odkrywczego, okazał się kaźnią dla wielu Polaków.
Jedni nie mogli wytrzymać morderczej pracy i dyscypliny, a drudzy po prostu padali ofiarą niemieckiego bestialstwa. Nowo przybyłych więźniów, których w żargonie obozowym określano mianem cugangów, witano z jednej strony zapewnieniem, że mogą żyć maksymalnie 6 tygodni, a z drugiej odbierano im jakiekolwiek poczucie indywidualności. Przede wszystkim pozbawiano przedmiotów osobistych, strzyżono włosy, przydzielano obozowy pasiak oraz numer. Witold Pilecki otrzymał cyfry 4, 8, 5, 9. Nieodłącznym elementem życia każdego z więźniów był obozowy harmonogram, który rozpoczynał się o 4:20, a zimą godzinę później. Pośród krzyków, wrzasków wyganiano tych ludzi z baraków i pędzono do toalet, których to wielu nie zdążyło zaspokoić podstawowych potrzeb. Gong na apel poranny uderzał o godzinie 5:45. O godzinie 6 stali wszyscy w wyrównanych szeregach. Na apelu wszyscy być musieli. Jeśli zdarzały się wypadki, że kogoś brakowało i apel się nie zgadzał ze stanem liczebnym lagru, wtedy szukano, znajdowano, wyciągano na plac i prawie zawsze zabijano publicznie. Po apelu formowano komanda, które następnie wyruszały do pracy. I to był pierwszy ważny moment, w którym weryfikowano, kto w ogóle ma choćby najmniejsze szanse na to, aby przeżyć Auschwitz. Najmniej szans, jak zapamiętał Pilecki, mieli inteligenci. I to nawet nie dlatego, że byli niezdolni do pracy, tylko dlatego, że nie mogli odrzucić przedwojennych przyzwyczajeń i niejednokrotnie wymagali od innych więźniów wyręczenia, jak gdyby za drutami Auschwitz obowiązywały mieszczańskie normy. Pozostawieni sami sobie, najczęściej ginęli. Jak zapamiętał Pilecki, wszyscy, co się do pracy nie nadawali lub nie mieli już sił biegać staczką, byli bici, a przy upadku staczką zabijano drągiem i butem. Bardzo szybko zrozumiano więc, że Auschwitz jest miejscem zupełnie niepodobnym do niczego innego na świecie. Jeśli ktoś nie był w stanie zrozumieć tej sytuacji, po prostu umierał. Czy to w wyniku morderczej pracy, czy brutalności SS-manów. To m.in. dzięki Pileckiemu wiemy, jak ze szczegółami przedstawiał się wymyślny system kar, które autor raportu podzielił na 4 kategorie. Najlżejszą karą było bicie na stołku. Odbywało się to publicznie. Przygotowany był mebel egzekucyjny, czyli stołek z uchwytem na nogi i ręce po obu stronach. Bito bykowcami lub po prostu ciężką laską. Czasami otrzymywali 50 kijów, czasami 75. Pewnego razu przy wymiarze kary 100 kijów, około 90 uderzenia Häftling, jakiś mizerak, zakończył życie. Drugą karą był bunkier. Wciskano, pomagając kijem 4 więźniów i zamykając sztabami pozostawiano do rana. Zdawałoby się to niemożliwe, lecz są świadkowie tego i żyją do dziś jeszcze, którzy odbywali karę Steinbunkra w towarzystwie kolegów wciśnięci w ilości 8 osób. Trzecią karą był to zwyczajny słupek z austriackich zapożyczony metod karnych, z tym, że wiszących za rękę uwiązane z tyłu od czasu do czasu bujał SS-man dozorujący dla zabawy. Wtedy stawy trzeszczały, w ciało wrzynały się sznury. No i czwartą, najwyższą karą było rozstrzelanie. Śmierć szybko zadana, o ileż więcej humanitarna, jak bardzo przez męczonych długo naprawdę pożądana. Karę śmierci można było otrzymać m.in. za kradzież żywności albo posiadanie nielegalnych przedmiotów. Do pewnego czasu również karą śmierci karano w odwecie za ucieczkę któregoś z więźniów. Skazanych na śmierć typowano m.in. na apelach, spośród których jeden wyjątkowo mocno zapadł Pileckiemu w pamięć. Jak wspominał rotmistrz, razu pewnego zdarzył się wypadek, że gdy wybrano młodego więźnia, z szeregów wystąpił staruszek, ksiądz, i prosił komendanta obozu, by wybrał jego, a zwolnił tamtego młodego od kary. Moment był silny, blok skamieniał z wrażenia. Komendant się zgodził. Ksiądz, bohater, poszedł na śmierć, a tamten więzień wrócił do szeregu. Wspomnianym więźniem był Franciszek Gajowniczek, a owym księdzem nikt inny, tylko ojciec Maksymilian Kolbe. Dzięki poświęceniu księdza Kolbego Gajowniczek miał szansę przeżyć i wrócił do rodziny. Zmarł w 1995 roku. Ojciec Kolbe został zaś zamknięty w celi bloku 11, a po 2 tygodniach, 14 sierpnia 1941 roku, uśmiercony zastrzykiem z fenolu w serce. Egzekucje więźniów, o których wspominał rotmistrz Witold Pilecki, prowadzono zresztą na dziedzińcu bloku, w którego podziemiach został zamordowany ojciec Kolbe. To tam właśnie znajdowała się tak zwana ściana śmierci, pod którą dzisiaj są składane kwiaty, znicze, pod których upamiętnia się cierpienie więźniów Auschwitz.
Mimo że obóz Auschwitz jest kojarzony jako jedno z najpotworniejszych miejsc w historii świata, funkcjonowały tutaj pewne pozory normalności. Jedną z nich był sport, a szczególnie emocjonującą dyscyplinę stanowił boks. Jak zapamiętał Pilecki, w boksie, pomimo różnicy w pożywieniu pracy, Polacy zawsze kapów Niemców sprali. Była to jedyna okazja bić kapa w mordę, co też Häftling Polak czynił z całą satysfakcją, ku ogólnym okrzykom radosnym widzów. Było kilku bokserów u nas wcale dobrych. Znałem z pracy w organizacji bliżej tylko numer 21, który zawsze po mistrzowsku ze spotkania wychodził i sprał po gębie jakiegoś drania. Kolejnym osobliwym zjawiskiem w Auschwitz była obozowa orkiestra, która swój pierwszy, jeszcze nieformalny występ odbyła 6 stycznia 1941 roku. Jak zapamiętał Pilecki, komendant obozu lubił muzykę, skutkiem czego powstała orkiestra z dobrych muzyków. Praca w orkiestrze była dobrą posadą, to też każdy, kto miał w domu instrument, sprowadzał szybko i wpisywał się do orkiestry, która pod batutą Franza wygrywała najrozmaitsze utwory. Orkiestra naprawdę była na poziomie i była dumą komendanta obozu. Orkiestra grała nam dziennie 4 razy. Rano, gdy wychodziliśmy do pracy, gdy wracaliśmy na obiad, do pracy po obiedzie i przy powrocie na wieczorny apel. Pod dźwięki skocznych jakichś marszów w szybkim granym tempie, które raczej wrażenie polki lub oberka robiły, nie marsza, wracały pobite, słaniające się postacie wyczerpanych pracą więźniów. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był wspomniany Franz, czyli Franciszek Nierychło. Orkiestra grała nie tylko dla więźniów, ale również załogi obozu czy samego komendanta. Początkowo w jej skład wchodziło kilku muzyków, by ostatecznie osiągnąć liczbę około 120 członków. Pozwoliło to na wyłonienie z nich kilku zespołów, np. symfonicznego, tanecznego, a nawet jazzowego. Zdecydowaną większość stanowili Polacy, aczkolwiek wśród orkiestry można było odnaleźć również Czechów, Rosjan, Niemców, Romów, a od 1944 roku nawet Żydów. Abstrahując od morderczej pracy, systemu kar i śmierci, w Auschwitz czy w ogóle w niemieckich obozach była jeszcze jedna rzecz, która naprawdę bardzo mocno dawała się we znaki więźniom. Tą rzeczą było robactwo, a mówiąc precyzyjnie, wszy. Rotmistrz wspominał, że byliśmy już wszyscy nieco zawszeni. Co wieczór w koszulach polowano za wzięcie. Ja zabijałem codziennie wieczorem około 100, lecz nazajutrz znowu była nowa 100. Gdy się spojrzało na koc pod światło, cała powierzchnia była bez przerwy ruchliwa. Były rozmaite, i małe, i większe, pękate, podłużne, białe i szare, od krwi czerwone, i w prążki, i w paski, pełzały wolno, i po grzbietach innych szybko się ślizgały. Pileckiemu, mimo osłabienia związanego z przeziębieniem, udawało się jeszcze walczyć z tym robactwem. Niektórzy jednak, pozbawieni już jakichkolwiek nadziei, pozwalali wszom robić pożywkę z własnego ciała. Taki widok budził w człowieku zwątpienie w sens dalszego opierania się obozowym warunkom. Nie można było jednak dać się zdominować takim emocjom. Kto zrezygnował z życia, ten bardzo szybko umierał, wskazywał Pilecki. Skrupulatny rotmistrz dołożył wszelkich starań, aby niemieccy oprawcy nie pozostali w raporcie anonimowi i w miarę możliwości nakreślił sylwetki tych, którzy wykazywali się największym okrucieństwem. Dużo uwagi Pilecki poświęca specjalnej grupie więźniów, czyli tzw. funkcyjnym. Początkowo było to 30 niemieckich więźniów, którzy zostali przewiezieni do Auschwitz z Oranienburga i byli de facto pierwszymi więźniami nowego obozu. Najbardziej brutalni byli pierwszy i ostatni z grupy, czyli Bruno Brodniewicz oraz Leo Wieczorek, którzy wykazywali się wyjątkowym okrucieństwem. Warto jednak zauważyć, że Pilecki wskazuje również na obecność niemieckich kapo, którzy byli względnie w porządku, przynajmniej jak na warunki panujące w Oświęcimiu. Spośród załogi obozowej w pamięci rotmistrza najbardziej zapisał się bodaj Gerhard Palicz, który w maju 1940 roku pojawił się w Auschwitz. Objął tu funkcję Raportführera i bardzo szybko stał się jednym z najbardziej brutalnych SS-manów. Nie tylko znęcał się nad więźniami, ale przede wszystkim od listopada 1941 roku był głównym wykonawcą egzekucji pod Czarną Ścianą, czyli Ścianą Śmierci, na dziedzińcu wspomnianego wcześniej bloku 11. Paliczowi przypisuje się zamordowanie tysięcy osób. Ten SS-man był również zaangażowany w pierwsze użycie cyklonu B na terenie Auschwitz. Okoliczności tego wydarzenia były związane z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej i pojawieniem się w obozie pierwszych radzieckich jeńców.
3 września 1941 roku na polecenie kierownika obozu SS-Hauptsturmführera Karla Fritzscha SS-mani zapędzili do podziemi bloku nr 11 około 600 sowieckich jeńców oraz 250 chorych z obozowego szpitala. Następnie Niemcy wsypali przez piwniczne okienka granulki z preparatem cyklonu B, który dotychczas w obozie był wykorzystywany jedynie jako środek dezynsekcyjny. Okna zasypano ziemią. Kolejnego dnia zauważono, że niektórzy jeńcy wciąż żyją, więc dosypano kolejną porcję gazu, która ich dobiła. Ludobójczy eksperyment okazał się kluczowy dla dalszej, zbrodniczej historii obozu Auschwitz. Wraz z czytaniem raportu doskonale widać, jak bardzo zmieniał się charakter tego miejsca. Zarówno pod względem topograficznym, bowiem Auschwitz ulegało ciągłej rozbudowie, jak i również warunków panujących w tym miejscu, aż po ostateczny cel funkcjonowania Auschwitz, które stało się fabryką śmierci. To wszystko powoduje, że ważne miejsce w relacji Pileckiego zajmuje kwestia żydowskich więźniów, a mówiąc precyzyjnie, ich zagłady. Co niezwykle istotne, rotmistrz nie skupia się tylko na dramatycznych skutkach niemieckiej polityki, ale zauważa również całą perfidię i skrupulatność, z jaką Niemcy przygotowywali się do ludobójstwa. Tym samym Pilecki zwraca uwagę na to, że całemu procesowi nie towarzyszył chaos, przemoc, krzyki i wrzaski, lecz dokładny plan, który wciąż udoskonalany, w dużej mierze żerował na ludzkich emocjach. Jak zanotował rotmistrz, miałem możliwość rozmawiać kilka razy z Żydami z Francji i raz z rzadko tu spotykanym transportem z Polski. Był to transport Żydów z Białegostoku i z Grodna. Z tego, co mówili zgodnie, wynika, że na skutek ogłoszeń urzędowych w różnych miastach i państwach pod zaborem niemieckim, z których wynikało, że ci tylko jeszcze Żydzi będą mogli żyć, którzy pojadą do pracy w III Rzeszy, więc jechali do pracy w III Rzeszy. Tym bardziej, że zachęcały ich listy pisane przez Żydów z Oświęcimia, a pewno i z innych obozów, że pracują w dobrych warunkach i dobrze im się powodzi, mieli prawo zabrać podręczny bagaż, tyle co sami uniosą. Więc brali 1, 2 walizki, w których starali się przewieźć cały swój majątek, sprzedając nieruchomości i ruchomości i kupując jakiś mały przedmiot wartościowy, np. brylant, złoto, złote dolary i tym podobne. Transporty kolejowe wiozące codziennie około 1000 ludzi kończyły swoją trasę na bocznicy w Rajsku. Pociągi podstawiano pod rampy i wyładowywano zawartość. Ciekawe, jakie myśli snuły się pod czaszką SS-manów. W wagonach było wiele kobiet i dzieci. Czasami dzieci w kołyskach. Tu mieli skończyć wszyscy naraz swe życie. Wieźli ich jak stado zwierząt, na rzeź. Na razie nie przeczuwając niczego. Na rozkaz wysiadali pasażerowie na rampę. Przybycie do obozu nie od razu wiązało się z końcem złudzeń. Wręcz przeciwnie. To właśnie tutaj niemiecki cynizm osiągał istne apogeum. Jakkolwiek widok obozu mógł przerażać, to jednak nikomu nie sugerowano, że zostanie za chwilę zamordowany. To mogłoby przecież grozić buntem, a biorąc pod uwagę dużą liczbę przywożonych Żydów, stanowiłoby to nie lada problem. Często zastanawiamy się, jak kilku, maksymalnie kilkunastu SS-manów było w stanie zapanować nad tak wielkim tłumem. Dlaczego ten tłum nie rzucił się na SS-manów? Odpowiedź na to pytanie jest brutalnie prosta, a odpowiedzią na to pytanie jest psychika. Człowiek niezależnie od otaczającej go rzeczywistości do samego końca ufa, że przeżyje. A Niemcy umiejętnie żerowali na tych emocjach. I jak wspomina Pilecki? Dla uniknięcia kłopotliwych scen zachowywano wobec nich względną grzeczność. Kazano odłożyć żywność na jedną piramidę, na drugą wszystkie rzeczy. Mówiono im, że rzeczy zostaną zwrócone. U pasażerów rodził się pierwszy niepokój, czy im rzeczy nie zginą, czy odnajdą swoje, czy im nie zamienią walizek i tym podobne. Po tych czynnościach przeprowadzano selekcję, która dla wielu była równoznaczna z ostatnim spojrzeniem na bliskich. Następnie ci, którzy zostali uznani za niezdolnych do pracy, byli prowadzeni do łaźni, osobno mężczyźni i osobno kobiety z dziećmi. Miejscem docelowym okazywały się jednak nie łaźnie, lecz komory gazowe, w których nowo przybyłych Żydów czekała śmierć. Do naszych czasów zachowały się fotografie, które ukazują grupy Żydów kierowanych w stronę niby łaźni. Zdjęcia, które teraz widzą Państwo na ekranie, pokazują ludzi, którzy za kilka minut zostaną zamordowani. Czy tak wyglądają ludzie świadomi zagłady? Zresztą jeszcze w komorach Niemcy stosowali perfidny blef, jakim były atrapy pryszniców. Jak wspominał rotmistrz, po zamknięciu uszczelnionych drzwi wewnątrz odbywał się masowy mord. Z balkoniku, krużganku SS-man w masce gazowej wyrzucał na głowy zebranego pod nimi tłumu gaz,
Stosowano gaz w dwóch rodzajach. W butlach, które się rozbijały, i zestalony, w postaci krążków, który po otwarciu hermetycznych puszek i wrzuceniu go przez SS-mana w gumowych rękawiczkach przechodził w stan lotny, zapełniając kamerę gazową i zabijając szybko ludzi tu zebranych. Trwało to kilka minut. Czekano minut 10. Następnie wietrzono, otwierano drzwi kamer na przeciwnej stronie od rampy i komanda złożone z Żydów przewoziły ciepłe jeszcze ciała taczkami i wagonetkami do pobliskich krematoriów, gdzie trupy szybko spalano. Tymczasem szły do kamer następne setki. Uwadze Pileckiego nie umknęła również ogromna grabież mienia pomordowanych, które najpierw sortowano, a potem magazynowano w tzw. Kanadzie, pod którą to nazwą ukryły się specjalne baraki, a sama nazwa Kanada nawiązywała do państwa, które uchodziło ówcześnie za symbol dobrobytu. Rotmistrz zapamiętał, że wszystko, co pozostawało po ludziach, piramidy jedzenia, walizki, ubrania, bielizna, zasadniczo miały być spalone również. Lecz to była teoria. Wkrótce też u kapów i SS-manów można było widzieć najlepszą bieliznę, pochodzącą często ze stolicy Francji. Jedwabne koszule, takież spodenki oraz luksusowe buty. A poza tym mydła, perfumy najlepsze, żyletki, pędzle i kosmetyki damskie. SS-mani myszkowali w walizkach i w portfelach, szukając złota, pieniędzy, brylantów. Oświęcim stał się wkrótce źródłem, skąd jak strumyczkami zaczęły odpływać brylanty i złoto. Taki był obraz niemieckiej fabryki śmierci, którą w swoim raporcie uwiecznił Witold Pilecki. Oczywiście w tym niesamowitym świadectwie możemy odnaleźć wiele innych aspektów, które zwróciły uwagę rotmistrza Pileckiego. To będą m.in. strategie przeżycia w obozie, lepsze i gorsze posady, eksperymenty w bloku 10 czy akcją Zamość, ale również obozowa konspiracja, która była przecież jednym z głównych zadań rotmistrza w obozie. Pilecki spędził w obozie 2 lata i 7 miesięcy. Pod koniec pobytu doszło w obozie do sytuacji, która zadecydowała o zakończeniu jego misji. Władze obozowe przeprowadzały selekcję Polaków, z których część przewieziono do innych obozów, takich jak Buchenwald, Neuengamme, Flossenburg, Grossrosen i Sachsenhausen. Co istotne, w skład transportów weszli członkowie obozowej konspiracji, w związku z czym Pilecki utracił cennych współpracowników. To wszystko spowodowało, że 13 kwietnia 1943 roku Pilecki postanowił spotkać się z przedstawicielem Komendy Głównej Armii Krajowej, który również był więziony w Auschwitz, i zameldować mu, że postanawia uciec z obozu. Jak już wiemy, wzbudziło to ogromne niedowierzanie przełożonego z Komendy Głównej. Dla rotmistrza nie było jednak rzeczy niemożliwych. Dokładnie 2 tygodnie później, w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku, wspólnie z Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim, Pilecki przeprowadził jedną z najbardziej brawurowych ucieczek w historii Auschwitz. Niepośrednią rolę w sukcesie odegrało miejsce, z którego więźniowie podjęli ucieczkę. Była nim jedna z obozowych piekarni znajdujących się na Niwie, pozostająca w sporej odległości od obozu macierzystego. Polaków pilnowało zaledwie 2 strażników, pod których nieuwagą więźniowie wyłamali drewniane drzwi budynku i wybiegli w kierunku torów kolejowych. Biegnąc ile sił, ostatecznie dotarli do Wisły, przez którą przepłynęli znalezioną łódką. Następnie ich szlak prowadził przez Alwernię, Tyniec, Wieliczkę, Puszczę Niepołomicką, aż do Nowego Wiśnicza. W Nowym Wiśniczu wydarzyła się zresztą osobliwa historia, kolejna w niebagatelnym życiorysie rotmistrza Pileckiego. Mianowicie w miejscowości tej rotmistrz Pilecki spotkał prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Serafiński, niezwykle zaskoczony tym, że Pilecki posługiwał się jego personaliami, udzielił bohaterowi schronienia przez kolejne 3 miesiące. W zbiorach Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau znajduje się rysunek wykonany przez Jana Stasiniewicza bezpośrednio po ucieczce z obozu, na którym przedstawił on Witolda Pileckiego oraz prawdziwego Tomasza Serafińskiego. W taki to, sami Państwo przyznacie, bardzo symboliczny sposób zakończyła się misja rotmistrza Pileckiego w Auschwitz, przed którym los bardzo szybko postawił jednak nowe, niezwykle trudne zadania. Po ucieczce z obozu nastąpiła dalsza konspiracja, a następnie udział w Powstaniu Warszawskim, pobyt we Włoszech w szeregach polskich sił zbrojnych, a ostatecznie powrót do kraju, w którym zamiast zaszczytów spotkało go niesłuszne aresztowanie oraz śmierć. O metodach komunistów najlepiej świadczą słowa samego rotmistrza, który w maju 1948 roku, podczas ostatniego widzenia z żoną, wyznał: ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, Oświęcim to była igraszka. Do dzisiaj
Nieznane jest miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego, a wszelkie próby jego wskazania noszą charakter jedynie hipotetyczny. Tym bardziej ważna okazuje się ciągła pamięć o rotmistrzu Pileckim, ochotniku do Auschwitz, który narażał własne życie po to, aby udokumentować niemieckie zbrodnie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.